Witam. Dzisiaj spróbuję usunąć piski w mikrofonie Superlux E205U. Mikrofon na USB, prawda? Spróbuję usunąć piski, które są opisywane przez wielu użytkowników tego mikrofonu. Natomiast nie wiem, czy to wyłapaliście, ale w dźwięku z Superluxa były słyszalne piski. Pojawiają się one w konkretnych częstotliwościach w paśmie, które w tym momencie widzicie na ekranie. I trudno mi jest powiedzieć, z czego one wynikają. Próbowałem obadać sprawę, natomiast niestety nie udało mi się ustalić, co jest powodem tych zakłóceń. Sprawdzałem to na różnych kablach, na różnych ustawieniach, w różnych pomieszczeniach, przy różnych rzeczach, które mogą powodować zakłócenia i nie zauważyłem wyraźnego wpływu żadnego z tych czynników na te zakłócenia. Po prostu raz się pojawiają, a raz się nie pojawiają i nie wiem, od czego to zależy. I to nieważne, czy podłączałem mikrofon do laptopa zasilanego z akumulatora, czy do komputera, to piski pojawiały się tak czy inaczej. Natomiast jak sprawdzałem inne recenzje, to u jednych pisk się pojawiał, u innych pisk się nie pojawiał. Sprawdzimy, dlaczego te piski się pojawiają i spróbujemy je usunąć. Także najpierw podłączę mikrofon, zrobię próbkę, żeby pokazać, o co chodzi. Także podłączam USB i zaczynam nagrywać tym mikrofonem. Także teraz będzie chwila ciszy i zobaczycie, o które piski chodzi. Piski, stukot. Można to usunąć później przy obróbce, ale po co? Lepiej najpierw usunąć przyczynę. Także chwila ciszy. Dobra, poza dużymi szumami własnymi będzie taki stukot i postaramy się go usunąć. Zobaczymy, czy da się to zrobić, da się to uzyskać. Dobra. Także przechodzimy teraz na mikrofon wbudowany w kamerze. No i cóż, no najpierw go trzeba otworzyć. Tak, tu. Spróbuję go teraz otworzyć. Widać, tu jest taki pierścień z dwoma wyżłobieniami. Spróbuję go odkręcić i zobaczymy, co dalej. O, jest ok. Poszło. Tak, poszło. Ładnie. Już czuję, że mikrofon tutaj zaczyna pracować. Także poluzowało się to, co chcieliśmy. Dobra, jest pierścień z gwintem. I przeszkadza nam tutaj główka potencjometru do ustawiania głośności w słuchawkach tu z tej strony. Także do góry. O, poszło, także bez problemu. Trochę siły. I teraz, żeby to wysunąć, wciśniemy, znaczy ja wcisnę potencjometr, bo on jest wysuwany. O, i już jest wszystko, prawda, na wierzchu. Pierścień plastikowy. Tak. Co my tu mamy? No dobra. Czyli jest tutaj wbudowana karta muzyczna na USB.
No i zobaczymy, o co chodzi z tym stukotem, z tymi piskami. Od czego zacząć? No, Zdaje się, że coś wymyśliłem. Niemożliwe. zacznę na pewno od zbadania prądu, jaki tu wchodzi tą wtyczką. Nas, bohaterów? Prądem? On z USB wchodzi tutaj na wszystkie układy. No i w pierwszej kolejności spróbuję zobaczyć, co się tutaj dzieje na wejściu, czyli na wyjściu z komputera. Wyjście USB z komputera, tu jest zasilanie 5V, czarny i czerwony przewód. No i zobaczymy, jak czysty mamy tutaj prąd doprowadzony. Jeżeli tu będzie OK, to będziemy kombinować dalej. Zobaczymy, czy trzeba będzie odsprzęglić jakiś układ. I co? No co? Trzeba go podłączyć ponownie. Podłączmy go ponownie tutaj. Podłączę go tutaj ponownie. Tak. Jest włączony. No i cóż. Zobaczmy, jakie tu jest napięcie, a w zasadzie czy coś się dzieje z tym napięciem niedobrego. Oscyloskop wystarczający jest do tego celu, taki oscyloskop. Zobaczymy, co on nam tutaj pokaże. Zaraz sondę. Prawda, tutaj musimy złapać się do masy. Jak do masy się złapać? Kawałek drucika jakiegokolwiek i tu się wpiąć po prostu w masę. O, prawda? Tak to wygląda. Po lewej stronie pierwszy pin to jest masa, drugi jest zasilanie, czerwony. I to jest zasilanie. I teraz sprawdzę, co tu przychodzi do masy. I zobaczymy, co się tutaj dzieje. Prawda? Mamy 5V, 5,27 maksymalnie. Dobra. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Czy są jakieś szumy? O, coś tutaj. No, jest szum. Ojoj. Pięknie. Późne rokoko. No, strasznie się tutaj dzieje. Niedobrze. Bo mamy 26 mV peak to peak. 26 mV peak to peak. Tak. No i co? I to przez to prawdopodobnie przez te właśnie zakłócenia, które są generowane z wyjścia USB w komputerze. Bo teraz zasilanie z komputera badamy. Prawda? A spróbujmy je wygładzić kondensatorem. Zobaczymy. Włączę teraz, nagram tym mikrofonem. Zobaczymy, co się stanie, jak przyłożymy kondensator. Dobra, nagrywamy teraz Superluxa. No, powiedzmy, weźmy tutaj kondensator 100 mikrofaradów na 25 V. Wepnę go i zobaczymy, co się tutaj zadzieje. Dobra. Plus do plusa, minus do minusa. O, prawda?
prawda? Już się poprawiło. Już się poprawiło. Nie wiem jak z dźwiękiem. Widzę, że jest chyba różnica w dźwięku, w ciszy. Nie wiem, czy stukot ustaje, czy nie. Ale spróbujmy trochę większy kondensator. Spróbujmy na przykład 1000 mikro. 1000 mikrofaradów, 10 V. Wystarczy, bo tu jest 5 V, więc to powinno wystarczyć, ale będzie 1000 mikrofaradów, czyli 10 razy większa pojemność, żeby odfiltrować to napięcie najpierw. Drut jest w emali, także tutaj jak dotknie czegoś, to nic się nie powinno wydarzyć złego. Dobra, są zakłócenia. 1000 mikrofaradów na 10 V. O, pięknie. No, to jesteśmy w domu. Pik to pik 3-4 mV. A teraz 27-29 mV. Zaraz jeszcze raz przyłożę i będzie cisza. Później odsłucham, czy jest jakaś różnica w dźwięku, w tych szumach, czy ten stukot ustaje, czy nie. Przykładam. Także zaraz odsłucham. Odsłucham co się... Aha, nie odsłucham. No właśnie. Nie odsłucham, bo się zawiesił mikrofon. Zaraz jeszcze raz włączę Audacity. Nagrywanie. Ok, ponieważ 1000 mikrofaradów kondensator to jest dosyć duża pojemność i kiedy przyłożyłem do zasilania, to prawdopodobnie przysiadło na chwilę napięcie i rozłączyła się karta muzyczna, przez to Audacity wyczuła, że mikrofon został odłączony i się program wyłączył nagrywanie. Ale teraz nagrywamy jeszcze raz, kondensator powinien być jeszcze naładowany, także nie powinno być przerwy. Uwaga. Tak jest z kondensatorem i zaraz go zabiorę i w tej ciszy zobaczymy, czy będzie dalej ten stukot, czy nie. Uwaga, jak zabiorę, to będzie na oscyloskopie tutaj widać zakłócenia dosyć potężne, jak na zasilanie mikrofonu. No i nie wiem, czy się stukot pojawił, czy nie, ale zaraz podłączę słuchawki i będę na bieżąco. Dobra. Słuchawki. Dobra, są słuchawki. Trzeba je jeszcze uruchomić. Tak jest. Także chwila. Dźwięk. Dobra, już wiem. Odsłuch jest w tej chwili domyślnie na słuchawkach na wyjściu tego mikrofonu tam z tyłu, z tego gniazda. Dlatego w komputerze trzeba przestawić na słuchawki komputerowe. I powinienem... O, już słyszę. Słyszę bardzo głośno.
I stukot słyszę również. Tak, na słuchawkach. I dobra, spróbuję podłączyć kondensator. Sonda oscyloskopu. I kondensator. Włączę Audacity, bo znowu się wyłączyło, wykrzaczyło. No pięknie. Uratowani! Stukot zniknął. No to co? Chyba mamy zagadkę piszczącego Superluxa E205U. Tak. Rozwiązaną. Także chyba mamy problem rozwiązany. Nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie. Dzień dobry, zastałem Wiolkę? Ale wychodzi na to, że zasilanie z portu USB jest bardzo nieczyste i dlatego pojawiają się, zaraz przyciszę słuchawki, bo może być efekt echa, pojawiają się, dlatego ten stukot się pojawia, a on się bierze stąd, że wyjście z USB posiada zasilanie 5V, które jest produkowane tam na płycie głównej komputera. I co? No produkuje go zapewne jakaś przetwornica, kluczuje tranzystor i z jakąś tam częstotliwością. Z jaką częstotliwością? Zaraz zobaczymy mniej więcej. No to jest 7 do 10 kHz. Zatrzymałem teraz, zamroziłem wynik. Także jest 8 kHz, 28 mV peak to peak. Tak. A podłączę kondensator, spróbuję go tutaj włożyć. Wiem co, spróbuję włożyć kondensator i podepnę się bezpośrednio pod nóżkę kondensatora do masy. Tak, tak zrobię. Tak zrobię, tylko nałożę na sondę oscyloskopu zatrzask do przewodów. I tutaj też się podepnę pod kondensator bezpośrednio. Tak. Tak, 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 tak. OK. I masę. Tak. No i cóż my tu mamy? Zamrożę wynik. Peak to peak 2 mV. Tak. Nie wiem, czy będzie to widać. Peak to peak 2 mV. No i tam 1 kHz częstotliwość, bo przy tak niskim napięciu peak to peak, no to ta częstotliwość po prostu spadła. Zmalała. Około 1 kHz jest, ale ten 1 kHz przy 2 mV w ogóle jest niesłyszalny na słuchawkach. Nie wiem, jak to będzie później w nagraniu, ale przynajmniej bezpośrednio na żywo, jak odsłuchuję, to ten znika, ten stukot. Znika, także o, teraz tutaj nie było połączenia chwilowo, no i kurczę, artefakty się pojawiły, ale to nic. Ale to nic. Także no kurczę, nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie. Także tu mamy problem. Trzeba dorzucić tutaj taki kondensator. Taki kondensator. To jest kondensator Yamicon. No jak już stosować, to jakiś lepszy. Przynajmniej mam zaufanie do tych kondensatorów firmy Yamicon. 1000 mikrofaradów, 10 V. Bo 100 mikrofaradów to było za mało. Jeszcze raz odjedziemy ze 100 mikrofaradami
Zobaczymy, ile to jest peak to peak. Tak, mamy tutaj 100 mikro na 25 V. Tak. No i tutaj spróbujmy go wpiąć. Dobra, siedzi. No i teraz... Oj, to jest strasznie niewygodne, bo te wtyczki, one tutaj nie trzymają elementów, bo one nie do tego służą, ale no niestety my to musimy czasami wetknąć tutaj sobie coś. Dobra, podłączam sondę oscyloskopu, tak, i tutaj do minusa i zobaczmy, co tu się dzieje. Podstawę czasu 10 milisekund, 5 milisekund. Tak, także co ja tutaj źle robię? Aha, nic, wszystko jest dobrze, po prostu nie łączyło tutaj. O, w tej chwili łączy. I co my tu mamy? 10 mikrosekund, 5 mV to są maksymalne zdolności tego małego oscyloskopu. I tutaj mamy prawie 80 kHz, 86 kHz, też 4 mV peak to peak, a tam chyba były 2 mV, z tego co pamiętam. Także 100 mikrofaradów, no tutaj jeszcze sprawdzę na słuchawkach. Co się tu dzieje. A, słychać. Dobra. Nagram wam to. Mniej, ale słychać. Dobra, włączam nagrywanie Audacity. No i teraz podłączę 100 mikrofaradów. Będzie lekka różnica w stukocie. Także te takie puknięcia, to jak dotykam mikrofonu tutaj, to dlatego je słychać. Postaram się, żeby nie było tego. Uwaga, cisza. Podłączam kondensator 100 mikrofaradów. Tak, prawie że nie ma różnicy, stukot jest cały czas. Teraz podłączę 1000 mikro. Stukot zniknął. Jeden mV. Także jak dobrze tutaj, jak jest dobre połączenie tutaj, dobrze wetknę kondensator, to peak to peak to jest 1 mV. Tysiąc mikrofaradów kondensator. Jak słychać, stukot ustąpił definitywnie. Fakt, szumy są, ale to są szumy własne mikrofonu. Także myślę, że temat jest rozwiązany. Tak, 5 V. Teraz mierzę napięcie DC na wejściu do mikrofonu. 5-15 V. No i teraz AC. Tak. Także tu się już tak wygładziło. No i nie ma wskazań, bo praktycznie
Te napięcie nie faluje tutaj. Nie ma zakłóceń. 1000 mikrofaradów, Yamikon 10 V. Dobra, to co? Wypadałoby teraz go wmontować do środka. Odłączam zasilanie i teraz trzeba zobaczyć, gdzie można tutaj wlutować ten kondensator. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Jeszcze jedna sprawa. Tutaj w mikrofonie niepożądane są wszelkie dźwięki i hałasy. Ten kondensator po przylutowaniu może wprowadzać zakłócenia, dlatego zrobimy prostą czynność. Minimalnie kleju na gorąco dodamy, po prostu go przykleimy, a to dosłownie kapkę, taką małą, i to spowoduje, że on przestanie tutaj drgać i wibrować. Od spodu też damy małą kapkę. O, wystarczy. Wystarczy. Tak. Tak, kondensator jest przyklejony. No i skręcę mikrofon i zrobię test. Dobra, teraz dźwięk jest z mikrofonu Superlux E205U z modyfikacją zasilania. Tak, nie ma stukotu. Oczywiście mikrofon ustawiłem na 100% w komputerze. Tak, także stukot ustał. Chciałem powiedzieć, zapraszamy do reklamy. Dobra, stukot ustał. Składam i zobaczymy, jak będzie mnie słychać. Jest przester, bo jest na 100% ustawiony. Zmniejszę na 75%. 75% mikrofon. I stukotu nie ma. Także modulacja jest czysta.
i wyraźna. Składam. Tu jest niedopasowanie. Niestety jest to chiński produkt, chociaż dosyć dobry, bo moim zdaniem dobrze nagrywa głos, ale otwór jest niespasowany z trzypieniem i spróbuję troszeczkę poluzować i jakoś to spasować. No tak nie powinno być. Nie powinno to mieć miejsca, to powinno być tak spasowane, że inaczej nie powinno dać rady. Widzicie? Tak, także no tutaj ewidentnie jest za wysoko obudowa. Powinna być tak, ale tu już byłby luz w ten czas, nie? Wtedy byłoby ok. Nie? No. Ale to nic. Dobra. Ok, mikrofon jest już na statywie w koszyczku. No i cisza, czyściutko, także łatwa naprawa, a w zasadzie poprawienie jakości zasilania mikrofonu. Każdy, kto posiada ten mikrofon, powinien wykonać taką modyfikację i pozbędzie się tego stukotu. Podsumowując, kondensator elektrolityczny 1000 mikrofaradów na 10 V, także łapki w górę, subskrypcje mile widziane, no i komentarze. Wtedy dojdzie to do większej liczby osób, będzie większy zasięg. No i być może ktoś trafi na ten materiał i sobie zmodyfikuje swojego Super Luxa. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Trzymajcie się, cześć!